Cześć, witam Was wszystkich. Dzisiaj naprawa bloku zaparzającego w ekspresie Jura Impreza E75. W filmie tym pokażę, jak wymienić wszystkie uszczelki oraz wyczyścić blok zaparzający, tym samym przywrócić jego sprawność techniczną. Zapraszam do oglądania mojego filmu. I aby filmu nie przedłużać, rozkręcam ten blok zaparzający na poszczególne części. Zobaczcie, jak to zrobić. W tych miejscach, co pokazuję, są umieszczone zapadki plastikowe. Podważamy je i te elementy wyciągamy. W tych miejscach naciskamy i korpus do góry wyciągamy. Przy pomocy ściągacza odłączam elastyczny wężyk. I dalej odłączam poszczególne elementy. Te odłączone części wędrują do mycia, a Was w międzyczasie zapraszam do subskrypcji mojego kanału, który może Wam się przydać w naprawach ekspresów i nie tylko. A jak film się spodoba, stawiajcie łapkę w górę, za którą z góry dziękuję. Odłączam teraz wężyk dolny poprzez wyjęcie spinki i wyciągam wężyk. A teraz uwaga, moment bardzo ważny. Chodzi o zdjęcie tych bocznych obudów po lewej i prawej stronie. Pod nimi są umieszczone zapinki, zapadki, które należy podważyć i to w taki sposób, żeby tych spinek, zapadek, zatrzasków nie połamać. I one są umieszczone w tych miejscach, które pokazuję teraz na ilustracji. Delikatnie je podważamy i całe obudowy ściągamy. Pokażę jeszcze raz, gdzie one są. O, właśnie w tych miejscach u góry, na dole i z drugiej strony. Wystarczy podważyć palcem, a z drugiej strony podważyć delikatnie wkrętakiem. Jak widać, operacja zdjęcia udała się. Zatrzaski są wszystkie na swoich miejscach i nie są połamane. Podobnie wyciągamy drugą obudowę, która jest umieszczona pod spodem. Taki jest widok po zdjęciu dwóch obudów. Teraz przystępuję do zdjęcia prowadnic po obu stronach, tylko uważajcie na te metalowe krążki, o właśnie te, żeby przy demontażu ich nie zgubić. Wykręcam teraz ten pierścień, tylko zapamiętajcie, w którym kierunku on jest założony, bo to ma istotne znaczenie. Tą kwestię omówię w dalszej części filmu. Ten pierścień posiada znaki po obu stronach, które między sobą różnią się. Wyciągam i rozbieram kolejne części bloku zaparzającego.
Czy Express Jure jest higieniczny? Na to pytanie odpowiedzcie sobie sami. Jedno jest pewne, zawsze to można rozebrać, wyczyścić, umyć. Wszystkie części umieszczam w pojemniku z płynem do naczyń oraz dodatkiem do usuwania kamienia. Następnie demontuję kolejne części. Pod spodem też są umieszczone pierścienie. Pamiętajcie, aby ich nie zgubić. Przy pomocy patyczka do sushi wypycham teraz tłok z cylindra. W podobny sposób wyciągam cylinder. I teraz zobaczcie, jak wyciąga się przykładnie zębatą poprzez jej obrócenie i można wyjąć. Zobaczcie jeszcze raz. Można powiedzieć, że wszystko jest rozebrane, zostaje nam tylko jeszcze umycie poszczególnych części oraz ich ponowne montowanie. Oczywiście zostaje jeszcze smarowanie oraz wymiana zużytych uszczelek. To wszystko należy dokładnie wymyć, wyczyścić. Rozbiorę teraz zawór drenażowy, zdemontuję uszczelki i wyczyszczę wnętrze zaworu.
Właśnie tak wygląda cały kompletny blok zaparzający oraz wszystkie jego elementy już po zdemontowaniu. Jest tego trochę, ale to wszystko idzie ogarnąć i ja będę teraz to po kolei skręcać w całość. Zobaczcie, jak to należy po kolei zrobić. Wymienię już szczelki oraz je przesmaruję. Do ściągania zakładania uszczelek przydatne są haczyki metalowe. Kompletny zestaw do wymiany uszczelek w tym ekspresie Jura kupiłem w internecie. Oczywiście przydatne linki umieściłem w opisie filmu. Do obejrzenia tych linków zapraszam i zachęcam. Przystępuję teraz do montażu bloku zaparzającego. Wymieniam uszczelki, smaruję je. Zobaczcie, to po kolei wygląda. W ramach informacji dodam, że całość smaruję smarem OKS 1110. Jest to smar do ekspresów ciśnieniowych. Oczywiście możecie użyć dowolnego smaru dostępnego na rynku handlowym. Przy montażu tej części w tłoku zwróćcie uwagę, żeby dokładnie ona pasowała w poszczególne miejsca, to znaczy do gniazda wewnątrz tłoka oraz w zatrzaski, które są umieszczone po obu stronach. Zobaczcie, w których miejscach są te zatrzaski i jak to należy zapiąć, żeby to się nie obracało. Zapinamy poprzez obrót w prawo, obracamy tą część w prawo zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Jak już to zrobimy, zatrzaski są zapięte i wszystko jest ok. To są te miejsca prawidłowego ułożenia zatrzasków tej części, która jest umieszczona w środku.
Uszczelki należy również przysmarować, oczywiście w niedużej ilości. Teraz smaruję zawór drenażowy oraz uszczelki. Zobaczcie dalej, jak te uszczelki prawidłowo umieścić we wnętrzu zaworu drenażowego. Teraz zapinam zapinkę i przechodzę do montażu cylindra z tłokiem w bloku zaparzającym. A teraz montaż cylindra, mechanizmu oraz tłoka. Zobaczcie, jak to zrobić. Nie jest to może skomplikowane, ale ważne jest, żeby nie pominąć pewnych czynności podczas tego zakładania. Najpierw zakładamy przykładzie zębatą do wnętrza korpusu. Zwróćcie teraz uwagę, jak to ma przylegać, którą stroną, w jaki sposób. To jest bardzo istotne, żeby się nie pomylić, żeby to dokładnie przylegało, żeby to miało swoje miejsce w tym całym ułożeniu. Te miejsca, o których mówię, wskazują strzałki oraz kółeczka. Jeżeli przekładnia jest właściwie ułożona, przystępuję teraz do montażu cylindra oraz tłoka. I teraz uwaga, jak ten moment przegapicie lub nie zauważycie, nie uda Wam się tego złożyć poprawnie, będzie problem, albo blok zaparzający nie będzie funkcjonować prawidłowo. Wkładam teraz cylinder tą stroną do oporu, do samego oporu, aż dobrze osiądzie. Następnie, jak już jest osadzony cylinder, zobaczcie jeszcze z drugiej strony, wkładam tłok do środka. Do środka w taki sposób, że tłok podczas wpychania go do wnętrza wypycha cylinder na zewnątrz. Zobaczcie jeszcze po kolei części składowe. Strzałki na rysunkach pokazują kierunek wkładania cylindra do przekładni. A teraz wkładam tłok do cylindra. Zwróćcie uwagę, którą stroną, to jest również bardzo ważne, aby pasowały te części do siebie.
Następnie podczas tego wkładania zobaczcie, że gdy tłok idzie do środka, jest wciskany, to cylinder wychodzi na zewnątrz. I tak to ma właśnie wyglądać podczas tego montażu. Czyli wkładamy tłok, cylinder wychodzi na zewnątrz. I to jest cała operacja. To jest właśnie ważne, aby taki proces zaistniał podczas montażu. I jeszcze raz uwaga, to jest właśnie ten moment. Tłok jest wkładany, a cylinder wychodzi na zewnątrz. Właśnie teraz zobaczcie, jak to wygląda. Czyli w środku jest tłok, cylinder wysunął się na zewnątrz. I tak ma być, tak to powinno wyglądać. Teraz to bardzo ładnie widać na fotografii. Tłok jest teraz umieszczony w środku. Obracam teraz cylinder do góry korpusu. Dla pewności kontroli funkcjonowania warto ten tłok jeszcze dopchnąć do dołu jego i sprawdzić, czy prowadnice są dobrze osadzone, czy wszystko dobrze przylega, czy nie masz par z obu stron. Jeżeli wszystko ładnie przylega, możemy przystąpić do dalszej części montażu. Przystępuję teraz do osadzenia pierścieni. Oczywiście osadzam je pod spodem po obu stronach. Gdy pierścienie udało się osadzić, następnie przystępuję do smarowania gniazda stworzenia oraz umieszczam stworzeń w dolnej części korpusu i zabezpieczam go sprężystymi zapinkami w postaci pierścienia metalowego. To są właśnie te pierścienie metalowe zabezpieczające. Krótkie sprawdzenie działania poszczególnych części i przystępuję do montażu kolejnych elementów do bloku zaparzającego. Zobaczcie, jak pasują te części. Do tych prowadnic po obu stronach wsuwamy tą część. I teraz kolejna bardzo ważna uwaga, którą warto zapamiętać, zobaczyć, czyli kontrola funkcjonowania tego bloku zaparzającego. Czyli jest wszystko złożone, prawie już złożone, ale zobaczmy, jak pracują te mechanizmy, czy one pracują lekko, czy się nic nie zacina. I teraz pokazuję, jak to się sprawdza. To powinno chodzić prawie że jednym palcem, bez większego oporu. Ten cały tłok się powinien przesuwać po tych prowadnicach we wszystkich kierunkach, oczywiście zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara, czyli wszystko w prawo. Jak nie ma zacięć, to znaczy, że jest OK i możemy dalej przystąpić do kolejnych elementów, które będziemy montować. Dla pewności pokażę jeszcze raz punkt kontrolny tego ustawienia prowadnic. No właśnie tak to ma przylegać po złożeniu w ten właśnie sposób po obu stronach. I jeszcze raz spojrzenie na części składowe bloku zaparzającego.
Teraz smaruję prowadnicę tym samym smarem do kontaktów spożywczych OKS 1110. Te miejsca można również przesmarować. Teraz zamontuję tłok, zobaczcie którą stroną. W tym miejscu mamy również moment kluczowy, a mianowicie montaż tego pierścienia żółtego. Montujemy go w taki sposób, że tą płaską stroną, która pokazuje strzałka, montujemy go do wewnątrz. To jest właśnie ta strona pierścienia. Z drugiej strony takie właśnie miejsce, które teraz widać, umieszczamy na górze bloku zaparzającego. Myślę, że czytelnie objaśniłem. Przykręcam teraz ten pierścień do bloku zaparzającego. Pamiętajcie o założeniu pierścieni metalowych po obu stronach. O tym właśnie, który pokazuję. Oraz zakładam prowadnicę po obu stronach, wcześniej przesmarowane. Kolejna czynność montażu to założenie obudów po obu stronach. Pamiętajcie o tym, że zaczaszki muszą dobrze osiąść, bez wielkiego wysiłku, one powinny na swoje miejsca po prostu wejść. Ta prowadnica przy montażu powinna spasować się z tymi miejscami, które pokazuję. Tak wygląda prawidłowe założenie obudów po obu stronach. W celu kontroli funkcjonowania poszczególnych części zakładam górną część bloku zaparzającego. Po założeniu tej części warto pokręcić pierścienie i zobaczyć, jak funkcjonują mechanizmy. Nie powinno być zacięć, wszystko powinno płynnie funkcjonować i przemieszczać się. A teraz kolejna uwaga. W takiej pozycji powinien być ustawiony blok zaparzający, gdzie tłok jest ułożony w tej pozycji u góry oraz pierścień umieszczony jest w tym miejscu również u góry. Właśnie w takiej pozycji ustawienia wkładamy blok zaparzający do ekspresu. Oczywiście ekspres rozpozna ten blok zaparzający, on sobie go sam skalibruje do pracy, poustawia w taki sposób, jak powinno być, ale pierwsze ustawienie, ułożenie bloku musi być w takiej pozycji, jaką teraz pokazuję.
A teraz powoli zbliżam się do końca. Ściągam tą właśnie czarną część, tą głowiczkę i zakładam wylewkę do tej właśnie części oraz osłonę zgarniającą fusy. Teraz zobaczcie, jak to zrobić. Tu też są umieszczone zatrzaski i ta część musi pasować w swoich miejscach. To są właśnie miejsca tych zapięć tej części białej. Ostatnie sprawdzenie, czy wszystko dobrze pasuje. A przy zakładaniu tej części zwróćcie również uwagę na zatrzaski, one muszą wszystkie do siebie dobrze pasować. Tak wyglądają prawidłowo zapięte zatrzaski. Zostaje jeszcze czyszczenie i smarowanie przekładni zębatej. Do smarowania przekładni użyłem smaru białego OKS 470. Słuchajcie, na tym będę kończył. Mam nadzieję, że film służy pomocą przy naprawie ekspresu. Jeżeli tak jest, stawiajcie łapkę w górę, subskrybujcie. Pamiętajcie o dzwoneczku, który przypomni Wam o moich nowych filmach. Oczywiście zapraszam na kolejne filmy. Na tym kończę. Trzymajcie się, cześć.